Za 2 dni na 6200. No i później może tam. Problem z Kościoła. Taka mnie dorwała po prostu. Już czułem, jak schodziłem na dół, że coś słabne po prostu. Mówię, no kurde, no niemożliwe. Głównym sponsorem wyjazdu w Himalaje i partnerem kanału jest marka SFD. W końcu się to stało. Yes. Witam Was serdecznie w kolejnej części mojej wyprawy w Himalaje. I to w Himalaje, które w końcu pokazały swój piękny obraz. O, tak powiem. Coś pięknego. Nareszcie jest taka pogoda, jaka powinna być. Aż się będzie przyjemnie dzisiaj już. Znaczy codziennie się dzieje przyjemnie, ale dzisiaj będzie jeszcze przyjemniej. Będziemy mogli obserwować piękne Himalaje. Dlatego jeśli Ty cieszysz się razem ze mną moim szczęściem, a na pewno tak jest, bo znam Was dobrze, na pewno dobrze mi życzycie i cieszycie się tym, że cieszę się właśnie ja, a mogę się cieszyć jeszcze bardziej. Dlatego zostaw subskrypcję. Ja idę właśnie pić kawkę i za pół godziny ruszamy. Dzisiaj idziemy na 4400. Okropna kawa z takim widoczkiem. Ale jestem już podjarany, ale się cieszę, że się wreszcie pogoda robi coś cudownego. Zapowiada się dobry dzień. No i zaczynamy trasę. No, dzisiaj to się będzie super szło. Naładowany jestem pozytywną energią po prostu. Jak widzę te piękne góry. Dzisiaj daleko nie mamy, no bo nie wiem, z 8 km może, ale za to przewyższenie będzie 600 metrów. Także musimy iść spokojnie, powoli, nie śpieszyć się. Po drodze robić sobie przerwy właśnie, żeby gdzieś tam posiedzieć, zrobić tą aklimatyzację lekką. Codziennie staram się wypić tak 4 litry wody. Jak robicie aklimatyzację, jak nie chcecie, żeby głowa bolała, nawodnienie organizmu jest bardzo ważne. Także też ważne, żebyście mieli zawsze jakieś elektrolity ze sobą, witaminki i wszystko, no bo to po prostu pomaga. No już dzisiaj trzeba zabezpieczać twarz od słońca, no bo dzisiaj już będzie smażyło, a nie chciałbym jej spalić. Oczywiście musicie codziennie używać też filtra 50, no albo mocniejszego, no bo słońce tutaj naprawdę pali. No popatrzcie, jak ładnie wygląda. I wczoraj tam, gdzie byliśmy, w tym klasztorze, który jest dokładnie tu, mieliśmy już taki widok. No i wbijamy na most, gdzie zaraz zobaczycie piękny widok na Ama Dablam. Troszkę jeszcze takie zamglone. Czekajcie, bo ten most się buja cały. No i popatrzcie ten widok. Ama Dablam. No, powiem Wam, że ta góra wygląda tak potężnie. Nieźle. A wiecie co? Hindusi są trochę z innego świata. Co chwilę mijam grupkę Hindusów tutaj. I oni po prostu są ubrani, jakby byli na środku Antarktydy. Wcale nie jest zimno. Chustę mam tylko dlatego, żeby twarz zasłaniać przed słońcem. Rękawiczki no, na razie założyłem, no bo jest, nie wiem, 2 stopnie. Ale nie jest zimno. Słońce naprawdę mocno grzeje.
A oni poubierani? Jak nie wiem. Ale ta góra wygląda. Wow. Wiecie co, dzisiaj trasa miała tak w miarę pójść sprawnie, ale jest taka pogoda, pierwszy dzień mamy ładne słońce, się po prostu co chwilę zatrzymujemy i wszystkiemu robimy zdjęcia, nagrywamy, no ale jak to nie robi, no patrzcie jaki mam teraz widok przed sobą. No to jak się na to nie przyglądać, odwrócę się tylko do tyłu i cyk, mam bajka normalnie, takie Himalaje walczyłem. Z boku tak jak pokazywałem, z tyłu jak pokazywałem, a z przodu Amadablam. Tylko jeszcze trochę jest pod słońce, także myślę, że trochę później będzie jeszcze ładniej. My tam dzisiaj chyba nigdy nie dojdziemy. Jak tak będzie szła trasa. Przeszliśmy, czekajcie, jakieś 1,5 kilometra, ponad godzinę. Ale nie ma się co dziwić. Jesteśmy tak szczęśliwi, że wreszcie jest ładna pogoda. To są Himalaje, które pamiętałem. O, patrzcie, tutaj to jest Carry Me Back. Bierzecie sobie worek, zbieracie kilogram i oddajecie dalej. Mega inicjatywa. Także biorę. How much is it for the bag? It's free? Dobra, okazało się, że to się bierze na powrocie. No, w sumie tak wcześniej mówiłem. Nie wiem skąd się to wziął, ale myślałem, że to po prostu, wiecie, też jest stacja, gdzie można to zrobić. Ale świetna inicjatywa. Będziecie tutaj, róbcie to. No nie, jaki widok.
Doszliśmy do wioski Pangboche. Tutaj Amadablam. Tutaj widzicie po prawej Lhotse, po lewej Mount Everest. Pięknie. Z takimi widokami to można iść i iść, nie liczyć kilometrów. No i zaraz będziemy mieli przerwę, żeby troszkę aklimatyzacji zrobić, napić się czegoś. No i z pięknym widokiem sobie posiedzieć. Kurde, gówno wdepłem. Patrzcie, jak się wodę grzeje w Himalajach. Tutaj przygotowany stolik dla nas z takim widoczkiem. Wow, no to się postarał. No i moi drodzy, z widokiem na Amadablam, czyli na górę, którą się wybieram, chciałem Wam powiedzieć o nowym partnerze kanału Podróże Wojownika, czyli Enteros Gel. Enteros Gel będzie ze mną teraz w każdej podróży. Jest to wyrób medyczny, który pomaga, jak wiecie, macie problemy, jeśli macie jakieś zaparcia, jeśli się zatrujecie, Enteros Gel naprawdę pomaga. I zanim jeszcze z nimi w ogóle podjąłem współpracę, Alicja tego używała, ja tego używałem, także wiem, że to działa i wiem, co Wam polecam. Dodatkowo, nie każdy podróżuje, nie każdy ma problem z brzuchem i tak dalej, ale też Enteros Gel pomaga w detoksykacji organizmu, czyli po prostu usuwa toksyny. Jak popijecie lub cokolwiek innego porobicie za mocno, naprawdę Wam pomaga. Nie będzie kaca, gwarantuję. Także polecam serdecznie. Na dole w opisie znajdziecie link do strony, która jest typowo połączona ze mną i możecie tam wszystko przeczytać na temat właśnie tego, czym jest Enteros Gel i jak ważny jest w życiu i jak Wam może pomagać. A za mną Mount Everest. Herbatka z takim widokiem, niesamowite. No, idziemy teraz do miejscowości Somar, do wioski, która znajduje się dokładnie tam. Ona jest coś ponad 4000 metrów. Teraz jesteśmy na 3982. No tam pewnie z pół godziny będziemy szli. Tędy się idzie na Amadablam Base Camp. Super. Moi drodzy, czekajcie na tego dżentelmena na moim kanale. Niestety tylko mijamy się na trasie, ale Wam serdecznie polecam szczytowanie, jak się interesuje. We wczorajszym odcinku Wam opowiadałem, także zapraszam serdecznie. Kciuki za Piotrka na Iron Peak, potem Amadablam i czekamy na zdjęcia ze szczytu. Ja też. Potem. No właśnie, ten chłopak prowadzi kanał Szczytomaniak, także serdecznie zapraszam. Dużo informacji aktualnych o górach się dowiecie, fajnych. Ja oglądam co jakiś czas, że polecam. No i tak, mamy przerwę teraz na obiad, 11:30. Jesteśmy na wysokości 4060 metrów dokładnie. Zamówiłem zupę czosnkową, oczywiście, która pomaga. No zresztą Wam powiem zaraz wszystkim, w czym pomaga, dlatego trzeba tutaj dużo jeść zupy czosnkowej. I oczywiście pić herbatkę też z imbirem, z cytryną i z miodem. A, przeszliśmy ponad 5 km już. Także spoko. Ponad 3 godzinki idziemy. Ale cały czas robimy zdjęcia i filmy, także dlatego. Na obiadek zupa czosnkowa, makaron z sosem pomidorowym, z serem i z tuńczykiem.
Dobra, teraz na szybko Wam wytłumaczę, dlaczego trzeba jeść zupę czosnkową na wysokościach. Przede wszystkim i najważniejsze to pomaga w walce z objawami z chorobą wysokościową, przez to, że czosnek poprawia krążenie i rozszerza naczynia krwionośne, co może wspomagać lepsze dotlenienie organizmu na dużych wysokościach, gdzie powietrze jest rzadsze. A oprócz tego działa jak naturalny antybiotyk, wzmacnia odporność, rozgrzewa organizm, wspiera trawienie i naturalny środek przeciwzapalny, czyli samo zdrowie. Pamiętajcie, idziecie na trekking, jedźcie zupę czosnkową. Ja jem 2 razy dziennie, ponieważ ostatnio o tym wyczytałem, że bardzo pomaga i Wam też polecam to robić. Jeszcze 200 metrów przewyższenia. No i tak, dochodziłem do Tingbocha. Normalnie tu za tymi chmurami piękne Himalaje, tam też. O, tutaj coś widać. No i tutaj zostajemy 2 dni. Później sobie trochę odpoczniemy. Pójdę sobie później zrobić gdzieś aklimatyzację. Jakieś 300-400 metrów wyżej wejdę, a tam gdzieś pewnie tam w góry pójdę. Powrót na noc i jutro to samo. No i tak, dotarliśmy do Tingbocha, jesteśmy już w lodżu. Patrzcie, jak mi koszulka zmienia kolor od potu. Jesteśmy na 4322, niby miało być tu 4400, ale my jesteśmy na najniższym poziomie tych domków, które tu są, pewnie na tym najwyższym jest 43, ale tu nie ma. Ale będziemy później jeszcze szli zrobić z 300 metrów przewyższenia, także spoko. Czekam teraz na kawkę, później pokoje, przydałoby się wykąpać. Nie wiem, czy to są prysznice, ale chyba jeszcze powinny być. Będzie trzeba skorzystać, bo dalej już nie będzie. No, tu możecie zobaczyć. Wiele osób pytało właśnie, co mam za zegarek, to mam Garmina. Czekajcie. No, 10 km prawie zrobione. Na czas nie zwracajcie uwagi, bo chcieliśmy specjalnie powoli, robiliśmy dużo zdjęć i filmów. Tak wygląda miejscówka, gdzie będziemy jeść, wieczorem siedzieć pewnie, bo tu piecyk. Muszę zmienić niestety swój pokój, bo u mnie nie łapał internet, że muszę wymienić na inny. Zmiana pokoju. No, pokój zmieniłem i powiem wam, że w tym pokoju nawet jest cieplej niż tam. Tam było jakoś zimno, a tutaj elegancko chyba od okna się nagrzało. Także jest całkiem spoko. Parę złych wiadomości dostałem. W basecampie na górze panuje jakiś wirus, ludzie chorują, zarażają się nawzajem. Wiadomo, ja tam aż nie idę, ale ci ludzie też stamtąd schodzą tutaj. Cały czas ktoś tam idzie, wraca tutaj. Wiecie, widujemy się z tymi ludźmi wszystkimi, siedzimy razem w jednym pomieszczeniu i naprawdę muszę uważać, żeby przypadkiem nie zaurować na nic. Bo podobno mają tam właśnie ludzie problemy z brzuchem, po jedzeniu jakiś właśnie sraczkę. I właśnie też dlatego mamy teraz żel ze sobą. To kompletnie miało nie być wspólne z tym, ale właśnie dlatego też go mam. W razie czego, ale mam nadzieję, że mnie to nie spotka, bo nie chciałbym mieć. Jak na razie wszystko dopisuje świetnie, głowa idealnie, zero choroby wysokościowej, jem dobrze, śpię bardzo dobrze, znaczy sen nie jest regeneracyjny, bo widzę na zegarku, jak po prostu, nie widzę, że budzę się rano taki niepełen energii po prostu, ale śpię po to 8 godzin, także jest dobrze. Chwila teraz przerwy, ruszamy na aklimatyzację. Idziemy na spacerek w góry. Mam w ogóle okno z widokiem na Island Peak, ale akurat nie teraz. Może rano wam pokażę. Normalnie tutaj z mojej rezydencji. Tam by było widać Island Peak, a widać że coś tu zmierza. Coś tu zmierza niedobrego. No i niestety będzie trzeba przeczekać. Pogoda się bardzo zmieniła i zaczęło padać. No nie, no teraz to już jest taka ulewa, że już na pewno nigdzie dzisiaj nie pójdziemy. Pogoda się zrobiła, także ruszamy na aklimatyzację.
Ale się zimno zrobiło. Także trzeba było się ubrać na cebulkę i to tak konkretnie. No, jesteśmy na 4408. Przewyższenie 77 metrów. Idziemy dalej. No powiem wam tak. Zimno chyba będzie w nocy. Pokazuje, że nad ranem ma być minus 10. Nie wesoło. Też dzisiaj chyba pierwszy raz odpalę śpiwór, bo nie widzę tego jakoś. Chyba kołdra może nie wytrzymać. Patrzcie to. Świeci Amadablam. Dobra, dzisiaj klimatyzację musimy skończyć na 4500 ze względu na to, że słońce już zachodzi i trzeba powoli schodzić. Tylko wam chcę jeszcze pokazać widoczki, jakie się zrobiły po prostu. Kocham ten widok. No i tutaj możecie zobaczyć. Tak, tam się wybieram. Szok. Cała dolina. Tamtędy będę szedł dokładnie. Tam jest Island Peak, czyli tam będę pierwszy szczyt zdobywał. Będę schodził. I tamtędy później do obozu i w górę. A tu jeszcze Lhotse. No powiem wam, że jak tak na to patrzę, no to nie będzie łatwo. Będzie nawet bardzo trudno. Dostałem już parę komentarzy. Co to taka góra? Jakieś dziewczyny mi pisały, ja bym weszła bez problemu. O. Sprawdźcie sobie w internecie, co to jest Amadablam. Dobra, trzeba złazić w dół. Coraz zimniej się robi. Powiem wam, że jak zobaczyłem, że ma być dzisiaj minus 10 w nocy, no to kurde, nie spodziewałem się jeszcze takiej temperatury tutaj. Wiedziałem, że będzie w końcu zimno, ale nie, że jeszcze tutaj. Ale ważne, że aklimatyzacja zrobiona. Najważniejsze. Bo bez tego ani rusz. Pamiętajcie, że to jest bardzo, ale to bardzo ważne, żeby to robić. Ale to wszystko fajnych kolorów nabrało wieczorem. Chmury się rozeszły. Niesamowity widok. Patrzcie jeszcze na tą stronę. Oj, patrzcie, co tu się dzieje. Ile tu ludzi. Wszystko pełne. Sorry. Thank you. Yes. Ale ludzi. No i siemanko. Czekajcie, bo się zdyszałem. Zaczynamy kolejny dzień. Dzisiaj aklimatyzacja z 350. Idziemy na 5000. Idziemy dokładnie
Tam, gdzieś tam na górę. Nie wiem, czy stąd widać wierzchołek, czy nie. Ale tam idziemy. Amadablam. O, Island Peak też widać, ale spod słońca to wam później pokażę. Noc. Myślałem, że będzie mega zimno, ale mam taki śpiwór, że aż go musiałem odpinać, bo aż się pociłem w nocy. Aż za ciepło było. Pierwszy punkt za nami. Ale dzisiaj tu ładnie wygląda wszystko. Patrzcie to. Czekajcie, bo muszę się przepchać przez ludzi. Jesteśmy na 4600, czyli zrobiliśmy 250 metrów przewyższenia. Widoki cudowne, ale to bez zmian. No już trochę zimniej się zrobiło. Czuć temperaturę coraz bardziej. Mimo tego, że słońce świeci, no to jednak już ten wiatr trochę daje się we znaki. No jesteśmy na 4800. Dobrze się idzie, ale na gardle czuć mróz. Nie wiem, ile jest na minusie, ale jest na pewno. Czuć. Ale oddycha się dobrze, głowa nie boli. To jest najważniejsze. Idziemy cały czas pod górę. Już od 2 godzin. Jeszcze godzina i później 2 godziny mniej więcej zejścia. Jest 5000, ale idziemy jeszcze wyżej. Idziemy na 5100. No i jesteśmy na górze. O. Powiem wam, że nie była to lekka wyprawa. Cały czas pod górkę szliśmy. Pięknie. Warto było do tego widoku. Naprawdę. Czekajcie, przyjdę z drugiej strony. I wam pokażę. Jesteśmy już naprawdę wysoko. O. Ale cudownie. Warto było. Ale ciężko. Dla osoby niewytrenowanej bardzo ciężko. No powiem wam, że jak biorę wdech, to nie ma źle. No ale nie o co gadać, będę za 2 dni na 6200. No i później może tam. Wszystko zależy od pogody. No i tak, farta mieliśmy mocnego. Patrzcie. W 5 minut się tak pogoda zmieniła. Nic już nie widać, żadnych gór. A my na szczęście zrobiliśmy dobre filmy, zdjęcia, elegancką aklimatyzację. Możemy schodzić w dół. Jeden błąd popełniłem. Nie wziąłem wody. Ale na szczęście dostałem. Dziękuję bardzo.
Jestem wdzięczny. Nie wiem, jak ja to zrobiłem, że zapomniałem. Nie sprawdziłem w ogóle plecaka i to był mój błąd. Kurde, nic nie nagrywałem parę godzin. Powiem wam, co się przydarzyło. Choroba wysokościowa. Taka mnie dorwała po prostu. Już czułem, jak schodziłem na dół, że coś słabne po prostu. Mówię, no kurde, to niemożliwe. 5 godzin tylko sobie łaziliśmy. Może było ciężko, no ale bez przesady. Dochodzę do hotelu, a tu nagle tak głowę rozwala. Zero siły. Poszedłem się przespać. Spałem chyba godzinkę. Wstaję jeszcze gorzej. Mówię, o nie. Zaczęło się. Poszedłem spróbować zjeść zupę jeszcze czosnkową, żeby jeszcze jakoś spróbować się z tego wybronić. Ale przy zupie już miałem taką masakrę, że mówię, o nie, czas na tabletkę. No i musiałem zjeść pół tabletki. Poszedłem przespać się jeszcze na godzinę. I teraz jest nowka. Także spoko. No ale przez chwilę naprawdę się źle czułem. I to tak naprawdę źle. Choroba mnie taka czasnęła jak... No może nie aż tak jak na Kilimandżaro, ale już nie dużo brakło. Jakbym nie miał tabletki, to nie byłoby fajnie. No a ja też sobie jeszcze powiedzieć. Jest 17, nie chcę marnować czasu na siedzenie w pokoju. A idę się gdzieś przejść. To by było na tyle. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Serdecznie zapraszam jeszcze na dół do linku. Sprawdźcie Enteros Gel. Sprawdźcie, co to jest, bo naprawdę spodoba wam się. Jest to coś, co powinien mieć każdy w swojej apteczce, w swoim domu. I szczerze, tak myślę po prostu, bo my wcześniej też tego używaliśmy. Ale jak miała problemy z żołądkiem, dużo tego musiała używać. No i też fajne dla ludzi, którzy sobie robią poimprezować, bo po imprezce to działa naprawdę świetnie. Kac znika, bo usuwa wam całe toksyny z organizmu. Dobra, trzymajcie się. Pozdrawiam serdecznie. Droga do miliona jest. Jak możecie, zostawcie subskrypcję. Zróbmy to w tym roku. Pozdrawiam. Yo! Głównym sponsorem wyjazdu w Himalaje i partnerem kanału jest marka SFD, suplementy diety najlepsze na rynku. A Ty, jeśli chcesz otrzymać zniżkę, użyj kodu WOJOWNIK10. Zapraszam serdecznie i polecam suplementy Wojownika.